Kto się odważy zrobić rewolucję? Ten człowiek zmienił moje życie. Młodzi ludzie mówią, otworzymy startup. Nie, otworzycie firmę. Zaczynanie od dlaczego jest kluczowe dla... Więc gdzie tam czas na empatię? Ja jestem przeświadczony, że to jest najlepszy kraj na ziemi. Geniuszem tego systemu są sami ludzie. W jaki sposób budować dobry zespół? A przy relacjach liczy się wszystko, tylko nie cena. Bo nie można stworzyć produktu, który później tylko chcemy sprzedać. No dobrze, Jacek, ale ja dopiero rozpocząłem biznes i mi się rachunki nie zgadzają. Ja nie wiem, dlaczego ja tą firmę prowadzę. To jest jedyna firma chyba, gdzie ludzie sobie tatuują logotypy. Nie, zmianę trzeba zrobić dzisiaj, teraz, now. Albo nigdy. Dołącz do przygody, w której zadbasz o swoje zdrowie. Poznaj partnerów naszego kanału. Hemp King, Biozdrowy i Biowen. Odkryj produkty konopne, zdrową żywność z czystym składem i suplementy diety bez zbędnych dodatków. Linki do naszych partnerów znajdziesz w opisie pod filmem. Gościem dzisiejszego odcinka jest Jacek Ciesielski. Uważa, iż w biznesie pieniądze są bonusem, nie celem samym w sobie. Jako przedsiębiorca działa od 30 lat. Prowadzi innowacyjną firmę Onsen. Cześć, z tej strony Grzegorz Kusz, witaj na kanale. Dziś moim gościem jest Jacek Ciesielski. Witaj, Jacku. Witam serdecznie. No to co, od razu z grubej rury może. Siedzi przede mną przedsiębiorca z krwi i kości, z wieloletnim doświadczeniem, więc idźmy w to. Dlaczego, Jacku, prowadzenie biznesu dla samych pieniędzy jest bez sensu? Wiesz co, ja biznes prowadzę od 93 roku, tak? Fajne czasy. Fajne czasy, super. Mieszkałem w Stanach przed tym okresem przez 4 lata. Wyjechałem w trakcie studiów. Jak na pierwszym roku miałem ekonomię socjalizmu, a na drugim ekonomię kapitalizmu z tym samym profesorem, stwierdziłem, że to chyba nie ten kierunek. Nie zwyrostrzał. I że Ameryka to jest tam kapitalizm i tam się wszystkiego nauczę. W międzyczasie jeszcze tam skończyłem szkołę, gdzie mogłem pracować w Stanach jako technik dentystyczny. Więc wyjechałem z jakimś zawodem, ale bez żadnej praktyki. I Ameryka mnie zachwyciła. Tak? Ja jestem przeświadczony, że to jest najlepszy kraj na ziemi i w ogóle empatia tych ludzi. No to jest w ogóle inne społeczeństwo. Tak? To jest kosmiczne dla mnie społeczeństwo. Czekaj, to może się zatrzymam. Będę pamiętał o tym pytaniu, ale mówisz o empatycznych Amerykanach? To mi się nie do końca... Ja nie byłem w Stanach, to od tego zacznijmy. Nie byłem nawet przez 4 dni nigdy. Ale znam kogoś, kto był. jak oczywiście idziemy w żart. Nie, ale nie byłem, ale słyszałem raczej drugą stronę tego medalu, że oni patrzą, no właśnie, biegają 6 dni w pracy, to wszyscy pracują, a niektórzy pracują 7, więc gdzie tam czas na empatię? Nieprawda. Już wtedy nie pracowali, a teraz to już w ogóle dużo mniej pracują, ale są najbardziej wydajni w pracy, bardziej niż Chińczycy i Japończycy. Takie są badania już od wielu, wielu lat. Amerykanie do wszystkiego podchodzą w oparciu o jakiś system, tak? System jakichś wartości. Jeżeli u nich na przykład, jak ja byłem i w latach później 97-8 wchodził Coway z takim specjalnym notesem, który pomagał organizować pracę dla sprzedawców, dla menadżerów, to były specjalne kursy i prawie cała Ameryka, wszystkie korporacje, wszystkie firmy starały się w tym uczestniczyć, bo to było bardzo fajne, proste, nie było wtedy jeszcze komputerów, laptopów i tak dalej, więc oni mieli takie specjalne swoje notesy. Tak? I to był Franklin Coway, to był ten słynny człowiek, który napisał tą książkę 7 chyba sposobów tam zarządzania czasem, czy coś takiego. Także oni od razu w taki system idą. Tak? I jeżeli chodzi o tą empatię, oni wynoszą tą empatię i z domu, i ze szkoły. Bo w Polsce szkoła ma 3 zadania, tak? Edukacyjna, opiekuńcza i wychowawcza. Z czego zajmuje się tylko i wyłącznie edukacyjną, bo za edukacyjną nauczyciel może wylecieć z pracy, jeżeli nie przerobi materiału, podstawy tej danej klasy, tak? Jak nie skończy iluś tam godzin, to jest podstawa ze względu na kartę nauczyciela go zwolnienia. A w Stanach ta opiekuńcza i wychowawcza jest bardzo istotna. Dlatego jest bardzo duża samodzielność na przykład dyrektorów. W Polsce czegoś takiego nie ma. Więc ci dyrektorzy tego nie przestrzegają, bo uważają, że rodzice przyjdą i rodzice mają dzieci wychowywać. Dlatego nawet dziecko, które jest źle wychowane przez rodziców, i tak będzie dobrze przez szkołę wychowane. W Polsce tego nie ma. I teraz jeżeli założymy sobie, że część rodziców źle wychowuje, to pojawia się na rynku mnóstwo dzieci, które w przyszłości są i po prostu źle wychowane, są nieempatyczne, są złośliwe i tak dalej, i tak dalej. Po prostu system, który stworzyła Ameryka, tak? Czyli oni już mają to w konstytucji zapisane,
Pierwsza zasada, wszyscy są równi. I później są 3 prawa. Wolność do pracy, życia i dążenia do szczęścia. I tych zasad oni się trzymają. Nikt nikomu nie przeszkadza, nikt nikomu nie zabrania. Dlatego ja uważam, że jak gdyby geniuszem tego systemu są sami ludzie. Ktoś, kto pojedzie do Ameryki, mam wielu znajomych, no wiesz, no fajnie, śmieją się, pozdrawiają, fajne jedzenie, fajne plaże, wszystko tanie. Ale w ogóle nie mają kontaktu z ludźmi. Dopiero jak się mieszka z nimi i w pracy się siedzi i ktoś jest życzliwy, pomocny. Ja wchodziłem do takiej deli po kawę zawsze rano, bo każdy Amerykanin kupuje rano breakfast special, czyli to była bułka i kawa za 99 centów. To ja drugiego dnia, jak wchodziłem, to już gościu mnie pozdrawiał, mówił hey Jack. Tak? On był empatyczny, on nie robił tego dlatego, że chce mi tą kawę sprzedać. Oni się nie uśmiechają dlatego, że chcą być tylko mili dla ciebie. Oni chcą po prostu pokazać ci, że im zależy na tobie. Rozmowa, takie small talki przy kasie jakiejś tam w supermarkecie. U nas zaczynasz rozmawiać, to z tyłu ktoś już cię tam, no szybko panie, bo tam tego nie ma w ogóle. Także to jest wszystko kwestia spojrzenia. Ciekawy obraz Stanów, którego nie znałem. Zastanawiam się, dlaczego Stany mają taką złą prasę, przynajmniej w Polsce, bo się mówi tak o systemie edukacji, który jest słaby, że te dzieciaki strzelają do siebie. Pokazuje się uliczne sądy, gdzie te amerykańskie dzieciaki nie mają pojęcia, a jak się mówi Poland, to oni Holland, nie znają takiego kraju, więc mówię o tym, co gdzieś do nas dociera w tym mainstreamie, specjalnie najprawdopodobniej, żebyśmy mieli jakiś widok na Amerykanów, przynajmniej w tej kwestii edukacyjnej. Mówisz o tym, że ktoś jedzie do Stanów i mówi dobre jedzenie, a co nam się pokazuje? Że to jednak, wiesz, najgrubsze społeczeństwo na świecie, albo przynajmniej jakiś taki trend, gdzie tego jedzenia jednak dobrego nie ma i to jest big size, wszystko jest wielkie i tam nikt nie pyta, czy duże frytki, bo po prostu one są wszystkie wielkie. Mówię o tym, co dociera z tego głównego nurtu. Nie będąc w Stanach, nie mogę tego ocenić z perspektywy kogoś, kto tam mieszkał wśród lokalsów i po prostu z nimi rozmawiał, bo na pewno są tam ludzie tacy, jak mówisz, ale ciekawi mnie coś innego. Dlaczego te Stany wrzuciłeś do tego pytania? Jakby od czego chciałeś zacząć? Bo jak Amerykanie podchodzą do tego zarabiania pieniędzy? Czy tam jest jakiś, czy to jest na drugim miejscu, jeśli chodzi o sens budowania biznesu? To znaczy ja ci powiem tak, Amerykanie są bardzo innowacyjni, bardzo odważni, bardzo empatyczni i dzisiaj do Polski zaczyna bardzo, bardzo malutkimi kroczkami wchodzić inbound marketing. Tak naprawdę mamy cały czas outbound marketing, tak? Czyli walimy reklamę, kupuj, tanio, super niska cena, cena czyni cuda, po prostu kupujcie, tak? Czyli produkujemy produkty, które chcemy sprzedać. W Stanach już jest tylko inbound marketing. Jaka różnica? Różnica jest taka, że w inbound marketingu jest klient powracający, dziękujący na przykład za coś. Za jakość, za edukację. Jego się nie nakłania do zakupu. Mówi mu się, posłuchaj, masz, no ja tam krótki przykład, nasza branża, tak? My produkujemy materace i poduszki. Mamy bardzo funkcjonalny materac, on spełni twoje wszystkie prawie oczekiwania, on jest na pewno super dla 98% ludzi. Jeżeli uwierzysz w to, co my ci powiemy na temat funkcjonalności, cech, zaspokojenia twoich potrzeb, możesz u nas kupić, albo możesz się oprzeć o naszą wiedzę, która jest prawdziwa i podejmij decyzję w sklepie i sobie kup tam. My ciebie nie zmuszamy. A nasza konkurencja by powiedziała tak, mamy 40 najlepszych materacy, tanie, drogie. Przyjdź do nas, dostaniesz 30% rabatu, na pewno wybierzesz, a nasz ekspert w sklepie ci pomoże. Po pierwsze nie ma ekspertów, po drugie są materace, o których nikt nie wie, nawet ten producent i ten sprzedawca, a ten klient to w ogóle nie ma zielonego pojęcia. I to jest taka bardzo duża różnica. Bardzo dużo się zmieniło od momentu 2009 rok, słynny wykład na TEDzie Simona Sineka, zaczynają od dlaczego. 18 minut 32 sekundy, które zmieniły postrzeganie biznesu przez pryzmat tylko kasy. Twoje postrzeganie? Moje w Stanach, ale moje również. U mnie się zmieniło wszystko. Ja obejrzałem tego TEDa w 2016 roku. Przez 3-4 lata wracałem do tego TEDa, czytałem o Sineku. W pewnym momencie to załapało. Uwierzyłem, że zaczynanie od dlaczego jest kluczowe dla biznesu. Tak?
wydaje mi się, że... Bo książka zaczyna od dlaczego w Polsce jest w języku polskim i dużo ludzi ją czytało i z wieloma ludźmi, jak rozmawiam, mówią, znam Seneka, czytałem, zaczynaj od dlaczego, grę skończoną, lider i tak dalej, i tak dalej. I co? O, fajne. Pytam się 100 osób, jakie jest jego dlaczego w firmie. No jak to dlaczego? Kasa. No, cash is king. Tak? No nie. No właśnie... to w Polsce pytałeś, czy w Stanach? W Polsce. W Stanach ludzie już wiedzą, bo jak gdyby Stany przeszły taki pewien moment przejścia z biznesu transakcji na biznes taki relacji. Przy transakcjach liczy się tylko cena, a przy relacjach liczy się wszystko, tylko nie cena. Czyli jak zostałem obsłużony, jak mi wytłumaczono, jakie mają benefity te produkty, czy one przeszły jakąś metodykę tworzenia, czy to design thinking, czy jobs to be done, bo nie można stworzyć produktu, który później tylko chcemy sprzedać. Produkt musi być taki, żeby ludzie chcieli go kupić. My nie musimy go jak gdyby im wciskać. Oni muszą uwierzyć, że to jest produkt dla nich i oni pukają do drzwi i mówią, możemy to kupić, bo to nam się podoba. My wierzymy w to, że go zrobiliście dobrze, że on jest funkcjonalny. Nawet Steve Jobs kiedyś powiedział, że słowo design to znaczy funkcjonalność. To, że telefon, nie wiem, będzie iPhone czy obojętnie jakiś inny, tak? To on, jeżeli nie będzie funkcjonalny, to nie będzie designerski. Bo są designerskie meble, na których nie można wysiedzieć, bo są tylko ładne. A to chodzi o to, że słowo komfortowy w Polsce to byśmy powiedzieli wygodny. Tak? Siedzisz na fotelu, czy on jest wygodny? Dla mnie nie do końca, tak? I są firmy, które robią zawsze wygodne krzesła czy fotele, bo zawsze przeszły pewne procedury. Czyli wygodny to jest taki, który nie generuje problemu fizycznego. Mi ten fotel generuje problem fizyczny, mi lędźwiówka wisi. Czyli on nie jest comfortable, tak? I teraz to samo jest przy wszystkim innym. Muszą być pewne procedury. I jeżeli to wszystko poskładamy, funkcjonalność, komfort i tak dalej, to klient sam przyjdzie, nie trzeba dawać żadnej promocji. Zresztą wszystko w innowacyjności jest zawsze związane z krzywą prawa dyfuzji innowacyjności. Zaraz o tym tam powiemy, bo my też jak gdyby te wszystkie etapy przechodzimy. Zaczynając od tego Seneka, to nie jest tak, że my sobie wymyśliliśmy, że zaczynamy od dlaczego, czyli naszym celem jest jakiś nieskończony, nieosiągalny cel, tylko oprócz tego jeszcze musieliśmy dołożyć kilka elementów, żeby to dlaczego i tą ideę zrealizować. Ktoś, kto nas może słuchać i jest na początkowym etapie, może powiedzieć, no dobrze Jacek, ale ja dopiero rozpocząłem biznes i mi się rachunki nie zgadzają. Jak ja mam przejść do tego etapu, kiedy biznes po pierwsze płaci moje rachunki, płaci rachunki, wypłaty moich pracowników, jeśli oni już są, jeśli nie ma, no to swoją wypłatę, no bo od tego dobrze by było zacząć, czyli tu jest cały czas w głowie jeszcze kasa. Robię ten biznes, żeby najpierw popłacić rachunki. Kiedy jest taki moment, gdzie my możemy rozpocząć myślenie właśnie o tym, od pierwszego dnia. Od pierwszego dnia? No ale jak odpowiedzieć tym ludziom, którzy mówią, ja na przykład swoje oszczędności wydałem, albo co gorsza, robię to na kredycie, pożyczyłem pieniądze od rodziców. Ale to czemu mówisz co gorsza? Nie, no posłuchaj, ja otwierałem pierwszy biznes w 1994 roku i wziąłem bardzo duży kredyt z banku. Znaczy, żebyśmy się zrozumieli. Ja jestem 67 rocznik, tak? Młody chłopak. Tak, bardzo młody chłopak. Słuchałem ostatnio takiego wywiadu z Piotr Welk, tak? Właściciel firmy Vox. I on powiedział, że w Katowicach był na takim prezentacji, wykładzie i powiedział taką historię o kretach i jaskółkach. Nasze roczniki, on jest trochę starszy ode mnie, ale poznałem tego człowieka, bardzo fajna postać, to my byliśmy takimi kretami. Wchodziliśmy pod ziemię i tam ciężko zapieprzaliśmy zapożyczone za ten, żeby się rozwijać, żeby kupić pierwszy telewizor, pierwszy samochód. A dzisiaj są jaskółki. Jaskółka przysiądzie w jednym gniazdku na 2 lata w Katowicach, później sobie poleci do Warszawy, popracuje gdzieś. Nie chce mieć samochodu, nie chce mieć mieszkania, ona chce być wolna. I ci ludzie też chcą tworzyć biznesy. Ale nie można stworzyć biznesu nie ryzykując. A ci ludzie nie chcą ryzykować. Oni wolą być na etacie. I to jest związane też znowu z tą Ameryką. Ameryka zachęca ludzi do otwierania biznesu. Nawet to, że stworzono system tak zwanych spółek LLC. Czyli jest to osoba fizyczna z ograniczoną odpowiedzialnością. Czyli ktoś otwiera biznes, nie wychodzi, zbankrutował, zamyka firmę i idzie dalej. U nas ktoś, kto ma działalność gospodarczą jednoosobową
Jak zbankrutuje i nie zapłaci do ZUS-u, skarbówki i kredytu, to do końca życia jest ścigany przez te organizacje, dlatego każdy mówi, wujek, ciotka, nie otwieraj firmy, bo umoczysz, a wtedy będą cię ścigali. Nie ma klimatu, tak? I teraz wracając do tych pieniędzy. W Polsce jest taki zachwyt startupami, tylko że startupy amerykańskie mają jeden konkretny cel. Startup powstaje tylko i wyłącznie po to, żeby uratować człowieka w jakiś sposób. Kogoś, kto nie ma nogi, stworzymy mu najlepszą ortezę, czy tam protezę. Ktoś, kto, nie wiem, chce malować, to my mu stworzymy specjalne pędzle dla leworęcznych. To jest startup służy tylko do rozwiązania problemu, a w Polsce startup służy do zarabiania pieniędzy. I dlatego ci wszyscy ludzie mówią, bez pieniędzy chcę mieć firmę. Nie ma czegoś takiego. W ogóle, jak ja słyszę, młodzi ludzie mówią, otworzymy startup. Nie, otworzycie firmę. Wy otworzycie firmę. Pożyczycie od mamy, zarobicie na wakacje, weźmiecie mały kredyt i mówisz, że pierwsze rachunki. No, sorry, no trzeba zaczynać powoli. Najpierw jedna osoba, później ktoś na pół etatu. A w Polsce by każdy chciał, młody człowiek szczególnie, to tak, otworzyć firmę, mieć kasę, zatrudnić 10 osób i ruszamy. No nie tędy droga. Ja miałem kiedyś firmę, gdzie miałem 50 osób i 60 osób i miałem różne działalności. Tak? Zawsze zaczynałem od zera. Nigdy nie przyniosłem żadnych doświadczeń z jakiejś innej firmy, w której mógłbym pracować i zawsze niestety, ale to frycowe musiałem zapłacić na początku i to było trudne. To jest jakiś problem, myślę, części tego pokolenia, bo mamy młodych ludzi, którzy zapieprzają, to trzeba wprost powiedzieć. I tak jak ja kiedyś mówiłem już wielokrotnie, że w firmie, która była moją największą kilka lat temu, to myliłem dni tygodnia. Po prostu byłem tak zapracowany, tak zmęczony, że ja w poniedziałek wychodząc z urzędu życzyłem paniom miłego weekendu. One na mnie dziwnie patrzyły i mówią, panie Grzegorzu, ale jest poniedziałek. I ja nie wiedziałem, ja mogłem im nie uwierzyć, bo nie wiedziałem, po prostu robiłem codziennie rzeczy, nie miałem wtedy jeszcze kalendarza, żeby był jasny, bo Grzegorz, przecież w kalendarz zerkniesz, to masz spotkanie. Nie, wtedy po prostu biegałem jak myszka od zadania do zadania i takie rzeczy robiłem. Dlaczego dzisiaj? No bo oglądając ten materiał, młodzi ludzie, 20, 30, 40-latkowie, którzy może mówią, okej, zacznę drugi raz, bo coś mi nie wyszło, ale mogę, jest tutaj kolega bardziej doświadczony i on mi coś mówi. Dlaczego dzisiaj jest taka kultura? Wspomniałeś o jednym przykładzie, jak piliśmy kawę. Wspomniałeś o swoim synu również i mówisz, że to jest pokolenie 20-30-latków w jakiejś części. Nie generalizuję, że wszyscy, bo mamy ludzi sukcesu w takim wieku. Czego im brakuje? Co ty byś im dzisiaj powiedział, co oni mają robić? Bo to, co oni dzisiaj robią, no nie przyniesie sukcesu. Jak ty mówisz, że oni są jaskółkami? Wiesz co, ja powiem tak. Ja jestem zafascynowany Simonem Sinekiem. Tak? Dla mnie ten człowiek zmienił moje życie gdzieś od 4 lat. Wszystko, co robię w życiu i w firmie jest podporządkowane, może nie podporządkowane, ale zgodne z ideą zaczynaj od dlaczego i jakiegoś takiego, no, czegoś większego niż tylko firma. Tak? Bo firma, jeżeli będzie funkcjonowała na takich normalnych zasadach, to w pewnym momencie, kiedy odchodzi albo właściciel, albo jakiś tam trzon tej firmy, to ta firma po prostu umiera. Trzeba ją sprzedać albo zamknąć, tak? A u Sineka te wartości są tak przekazywane, że ta firma może tak sobie działać w nieskończoność, bo ma taki cel tak bardzo odległy i tak niewykonalny, że zawsze ci ludzie będą do niego dążyli. Ciągle będą tego królika gonili. I ci młodzi ludzie, ja słyszę w internecie, właśnie w programach podobnych do twojego, że pamiętaj o jednym, żeby twoja praca była przyjemnością i twoim hobby, to będziesz zawsze z uśmiechem szedł do pracy i będziesz po prostu to realizował. Nieprawda. Nieprawda, bo jeżeli na końcu tego łańcucha nie będzie beneficjenta, któremu poprawisz życie, zmienisz go na lepsze, to ta frajda z przychodzenia do pracy nie będzie taka, jakby się wydawało. Zresztą to widać po ludziach, którzy nawet te słowa wypowiadali na kilku kanałach, że oni dzisiaj już tych firm nie mają. To co, wypalili się? No, Sinek pracował, on w ogóle jak powstała idea Simona Sineka? To był człowiek, który miał bardzo dobrą agencję reklamową w Nowym Jorku, zarabiał kupę pieniędzy, miał super klientów i w pewnym momencie powiedział, ja nie wiem, dlaczego ja tą firmę prowadzę. Ja
nie mam radości, tak? Wszyscy mówią, że tam trzeba firmę prowadzić z pasją. Pasja to jest tylko nagroda za to, że wykonujemy coś, co lubimy. A stres to jest po prostu kara za to, że pracujemy i tego nie lubimy. Tak? Taka jest tylko między tym różnica. I teraz, jak wiemy, dlaczego tą firmę otwieramy, a nie są to pieniądze, pieniądze będą efektem ubocznym, jeżeli to dlaczego będzie tak mocne, że nasi klienci, beneficjenci uwierzą i w nagrodę po prostu nam zapłacą za coś, czy to za usługę, czy za produkt. I teraz wszystkie firmy, które myślą w taki sposób właśnie tylko przez pryzmat pieniądza, to jest też pokłosie Miltona Friedmana. Ekonomisty wszyscy znamy, tak, który mówił, że jedynym celem biznesu jest zarabianie. I on to mówił od lat 50. do lat 90. Wszyscy przyjeżdżali z całego świata do niego, czy on miał wykłady i na Stanfordzie, i w Yale, i w Duke'u, no wszędzie miał, tak? I wszyscy studenci z Europy, z Chin wracali do domu, do bogatych rodziców, którzy mieli fabryki i mówili, trzaskamy kasę. To jest cel jedyny dla przedsiębiorcy. A dzisiaj to się zmienia. W Stany mówią, nie, to już nie tędy droga. Teraz robimy wszystko dla człowieka. I zobacz, ja ci podam taki bardzo prosty, czytelny przykład. 2 firm. Microsoft i Apple. Była taka konferencja, pamiętam, siedział Steve Jobs i Bill Gates na takich czerwonych ze skóry fotelach. No i zapytał się dziennikarz, ile sprzedacie Zunów Billa Gatesa. On mówi, no mamy plan tam 150 milionów sztuk. Taki jest plan. Zapytał się Steve'a Jobsa, wy ile tam sprzedacie iPodów najnowszych tam? Mówi, nie wiem. Może 1, a może 1 miliard. Zależy, ile ludzi uwierzy, jaka jest funkcjonalność i pokocha ten produkt i ten produkt wzbudzi w nich jakąś kreatywność, że oni się zmienią. Się okazało, że Apple sprzedał prawie 1 miliard, a tamci nie sprzedali nawet 20 milionów. To nie polega na tym, że właśnie tworzymy produkt, jesteśmy przekonani, że my go sprzedamy i go jakoś reklamą wciśniemy. Tylko to, jak ci ludzie będą reagowali na to, tak? Jak wykorzystają, jaka będzie robota zrobiona przez ten produkt dla ciebie, jak ty się zmienisz. I to samo jest w każdej innej branży. Czy ktoś będzie produkował buty, czy ktoś będzie produkował materace, czy będzie produkował rowery, tak? Albo mamy wpływ na użytkownika, przerobiliśmy te wszystkie metodyki i rzeczywiście on w to uwierzył, albo nie. Dlatego to tak nakręca, tak? Także ci ludzie, którzy tworzą tą firmę nową, też muszą sobie zrobić takie proste value proposition. To jest kwadracik i kółko, nic poza tym. Kwadracik to jest produkt, a kółko to jest klient. Tam jest ono podzielone na 3 takie części. Czy ten produkt się meczuje z naszym użytkownikiem? Jeżeli nie, to obojętnie, czy wydamy 1 milion czy 100 milionów dolarów na reklamę, ten produkt nigdy nie będzie na rynku. Najlepsze value proposition ma Tesla, Uber, Airbnb. To wszystko idealnie pasuje. To nie jest przypadek, że Tesla i magiczny Elon Musk mają firmę, którą ludzie zaczną sobie niedługo tatuować logotypy. Tak? To jest wiara w produkt, w jego funkcjonalność i w jakieś szaleństwo twórcy. Tak? My nie kupujemy Tesli z Tesli, tylko od Elona. Tak? Jak Harley'a. Jak Harley'a. To jest jedyna firma chyba, gdzie ludzie sobie tatuują logotypy. Ja wiem, że to jest też pewna nisza. To jest znowu, tu się kłania nam Godin, tak? Który mówi najmniejsza nisza. Nie wpuszczajmy kropli atramentu do basenu, bo każdy chce sprzedać każdemu. Nie, wpuśćmy kroplę atramentu do szklanki. Ona będzie niebieska, a basen się nie zrobi niebieski. Woda w basenie nie zabarwi się na niebieski kolor od jednej kropli. Czyli szukajmy niszy zwolenników. Stwórzmy taką, ja brzydko nazywam to watachą, tak? Którzy mają te same wartości. Harley'owcy chcą być wolni. Tak? Harley'owcy chcą przynależeć do pewnej grupy. Tak? One się psują, te motocykle. Stoją w warsztatach miesiącami. Tak? Nawet Harley się z tego śmieje, że najdroższy motocykl, który najdłużej stoi w serwisie, jest najlepiej sprzedawanym motocyklem dzisiaj na świecie. Tak? Czyli to jest przynależność i wiara w brand, bo brand to nie jest logotyp, to są pewne wartości. Tak? Ja też mam kilka swoich ulubionych brandów i nawet jak coś spieprzą, to i tak w nich wierzę. Tak? W branży sportowej kocham Under Armour, tak? Za to, że byli takim underdogiem i
podbierali i atakowali i gryźli po kostkach Nike, tak? I stworzyli sobie grupę ludzi wiernych. Nie poszli w ogóle, zauważ, w casual, czyli w komercję. Jak gdyby nie odeszli od swoich wartości. My jesteśmy dla atletów. Koniec, kropka. A w Nike'ach ludzie chodzą po ulicy, w ciuchach, w kurtkach i tak dalej. Under Armour jest... Ja wiem, że ludzie chodzą, ale generalnie to jest sprzęt dla sportowców. No. Obywatele i obywatelki. Wielka październikowa konferencja Agent Specjalny i Przyjaciele nadchodzi. To wydarzenie, które zmieni wasze postrzeganie zdrowia, gospodarki i finansów. Prelegenci z najwyższej półki, sprawdzeni, merytoryczni, rzetelni, dostarczą wam masę wiedzy niezbędnej w tych trudnych czasach. Nie zabraknie dyskusji, debat i analiz, a wszystko to w atmosferze przyjaźni i współpracy. Macie okazję nie tylko się rozwijać, ale i poznać nowych, wartościowych ludzi. Bądźcie częścią tego historycznego momentu. Wybór jest w waszych rękach. Bilet Edu dla prawdziwych pionierów wiedzy. Premium dla tych, którzy cenią sobie kontakt z ekspertami oraz standard, solidny, klasyczny wybór dla każdego obywatela. Kupcie bilety już dziś dla siebie i dla swoich rodzin. Nie czekajcie, obywatele, dołączcie do nas, bo razem jesteśmy silniejsi. To wrócę do tego Sineka, który się tu pojawił już wielokrotnie. Wrócę do tego, dlaczego ktoś nas teraz słucha i mówi, okej, ma to sens, te pieniądze są efektem uboczny dobrej pracy, odpowiedzi na potrzeby, odpowiedzi na to, jak poprawić życie chociaż jednego człowieka. Jeśli my to zrobimy, no to on do nas przyjdzie, kupi nasz produkt, kupi naszą usługę i my zarobimy. Tylko w jaki sposób dobrze powiedziałeś, połączyć to kółko z tym kwadratem i zrobić jak Tesla, czy jak inne wielkie firmy, no bo ktoś dzisiaj mówi, ja mam małą firmę, nie wiem, robię 1 000 000 obrotu rocznie, czy dobrze nawet miesięcznie, ale mam dalej małą firmę, porównując do wielkich tego świata. W jaki sposób ja mam przejść krok dalej? W jaki sposób ja mam dzisiaj na przykład przyjść do swojego zespołu i powiedzieć, słuchajcie, oglądałem Jacka, przeczytałem Sineka, chciałbym dzisiaj porozmawiać o tym, w jaki sposób zmieniać naszą firmę, bo widzę, że może te pieniądze u nas są numer 1, a powinno się to zmienić. No bo łatwiej można by było powiedzieć, że zaczynam firmę, to zaczynam od tego dlaczego, ale w jaki sposób powiedziałbyś komuś, kto już dzisiaj prowadzi firmę i jednak te pieniądze były numer 1 i to zarabianie było całym celem? Ja powiem ci tak, ja działałem tak jak wszyscy. W 1994 roku otworzyłem pierwszą firmę. I działałem tak jak wszyscy, po prostu. Sprzedaż, promocja i tak dalej. I dopiero ten Sinek tak 4-5 lat temu, jak już tak go, przegryzłem, stworzyłem nową firmę i w tej firmie wszystko zaczynałem już zgodnie z metodyką, tak? Gdzie pieniądze u Sineka są tylko paliwem do napędzania tej maszyny, żeby ona dalej jechała. Czyli trzeba zrozumieć kilka bardzo istotnych kwestii. Że mamy tylko 2 rodzaje klientów. Jest klient zmanipulowany albo klient lojalny. Lojalny klient, bez względu czy idzie ci dobrze, czy źle, czy masz bubel, czy nie, on zawsze będzie wierzył w twoją markę, zawsze będzie cię wspierał i zawsze będzie twoim ewangelistą. Czyli będzie takim człowiekiem, który będzie chodził i po znajomych mówił, ty, ale oni zrobili buty, kurde, jakie one są świetne. Tam jeden model im nie wyszedł, ale generalnie chłopaki wiedzą, dlaczego to robią, tak? I to samo jest u nas. Nasi klienci są naszymi ewangelistami. My nieraz sprzedajemy jakiś produkt, przykładowo tam, nie wiem, Katowice, ulica 3 Maja, 5 mieszkania 100. Później się okazuje, że pod tą 5 kupuje 8 innych osób w tym samym bloku, bo ta kobieta tak była zachwycona materacem czy poduszką, tak, że wszystkim sąsiadom mówiła i oni wszyscy kupili. I to jest klient lojalny. O niego się walczy bardzo długo. Trzeba być bardzo transparentnym, bardzo uczciwym, oferować naprawdę dobry produkt. Albo robimy reklamę, mówimy 30% taniej. I kupuje to klient zmanipulowany. Ale jak ktoś inny da mu 32%, to on kupi tam. No ale właśnie jak to zrobić, żeby ten klient był taką żywą reklamą i żeby później, jeśli on zostanie klientem, cała klatka i jego sąsiedzi chcieli do was przyjść. Co tu jest kluczowe? To jest edukacja tego klienta? No bo mówisz, że w Polsce cały czas, w odróżnieniu do Stanów jest mnóstwo... jest edukacja, ale generalnie znowu Sinek nie mówi o tym, że ludzie nie kupują tego, co masz, tylko dlaczego to masz. Jeżeli przedstawisz swoje dlaczego i
twój klient to zrozumie, dlaczego stworzyłeś ten produkt, w jaki sposób chcesz mu pomóc i będzie to bardzo takie transparentne i uczciwe, to on po prostu tobie zaufa. I wiesz, to jest, na pewno masz jakieś marki, którym ufasz, tak? Nie wiem, samochód, tak? No są marki, tak? Mówi się, że w branży samochodowej to tak naprawdę serwis sprzedaje samochody. Chociaż serwis Mercedesa bardzo ostatnio mnie... Jeżdżę Mercedesem od 6 lat, tak? Od 6 lat już to minęło i chciałem jeździć Mercedesem. To było moje marzenie. Zawsze mi się te auta podobały. No i tu jest historia dłuższa, ale w momencie, jak zostałem użytkownikiem tego samochodu, wszystko się zmieniło. Wszystko było ok, ale w momencie, kiedy zostałem obsługiwany w serwisie, to bańka nie prysła całkowicie, bo to nie, bo jak wsiadasz do tego auta i czujesz tą skórę, tak. Wiesz, słyszysz silnik prawdziwy, tak. Wiesz, że tam jest prawdziwe konie, że to nie jest z głośnika, że tam jak ma być 2.0, to jest 2.0, a nie 1.5, jakiś downsizing głupi i tak dalej. Więc to wszystko tam się w tym samochodzie zgadza, jeśli chodzi o mechanikę, ale w serwisie bańka pękła i to mnie, no i tam to jest wszystko o ludziach, czyli o obsłudze klienta, o sprzedaży posprzedażowej, o takim dbaniu o mnie, gdzie ja dzisiaj o tym wprost mówię. Czy będziesz ewangelistą, czy raczej powiesz, wiecie co, raczej bym nie poszedł już drugi raz to samo. Zrobiłbym właśnie to, co teraz robię, że zastanawiam się, gdzie ja powinienem zapukać w momencie, kiedy będę szukał następnego samochodu, a mam ponad 200 000 przejechane, więc zaczynam się powoli rozglądać, jaki kolejny samochód. I powiem ci, że nie mam pewności, że wrócę do Mercedesa, a chciałem tam zostać. Ale obsługa klienta w kilku salonach, nie wszystkich, to też ważne, ale na przykład pod Poznaniem mnie świetnie obsługiwano, tylko mam tam 400 km. Tak. Dlaczego mam tam jechać do serwisu, jak to jest tak daleko? Ale myślę o tym. Więc ta obsługa w tym miejscu tak dobra, daje mi jakąś lampkę nadziei, że ja może tam pojadę jednak. Tak, tylko widzisz, to jest znowu, to wszystko, to cały czas jest synek. Tak? W naszym przypadku wybraliśmy drogę produkowania produktu dla klienta. 99% producentów produkuje materac dla sklepu. I wraz ze sklepem manipulują klientem. Czyli robią wszystko, żeby sprzedać i wcisnąć mu w gardło. Chociażby przez to, że kupując przykładowo materac w sklepie, nie możesz go oddać, jeżeli jest niewygodny. A tak naprawdę zweryfikujesz jego jakość dopiero jak będziesz spał. No tak, nie da się, no nawet można oczywiście się położyć. Oczywiście, ale to jest za krótko. To nie ma sensu w ogóle, bo to wiesz, pianka z pamięcią, temperatury, to nie zadziała. I teraz tak, my podjęliśmy właśnie taką decyzję, żeby nie było tych pośredników, którzy będą źle funkcjonowali, będą manipulowali klientem, nie sprzedajemy żadnej sieci, chociaż zrobiliśmy próbę z człowiekiem, który powiedział, że na pewno będzie wszystko ok. Przeszkoliliśmy wszystkich ludzi, to było 8 salonów w Polsce i się okazało, że po prostu przyjechał ktoś inny, dał tam jakąś kopertę albo obniżył cenę o 5% i nagle nasze materace, gdzie były hitem w tej sieci, z dnia na dzień przestały się sprzedawać. Dlaczego? No bo od kogoś innego dostał więcej pieniędzy, ktoś mu zabronił, miał większą ofertę, no i po prostu jak się zorientowaliśmy tam po miesiącu, wysłaliśmy kilku klientów i były negowane nasze produkty, no to zabraliśmy wszystko i to była jedyna próba. Miałem nadzieję jakąś, że gdzieś człowiek uczciwy, bo zaklinał się, jaki to jest uczciwy i tylko my przekazujemy wiedzę klientowi. To dochodzimy chyba tutaj do takiego ważnego momentu, gdzie warto, abyśmy wspomnieli o czymś, bez czego to się nie uda, no bo ty możesz wiedzieć, co mówi Sinek, możesz znać jego historię, możesz faktycznie chcieć tą firmę budować na tych wartościach i nagle chcesz to sprzedawać jako firma i mówisz, potrzebuję teamu, potrzebuję zespołu. W jaki sposób budować dobry zespół, w jaki sposób to dobrze przekazać, żeby ci nasi pracownicy, ten team, tak, ci nasi ludzie, z którymi pracujemy na co dzień, zrozumieli to wszystko. No bo oni przychodzą do pracy i oni zarabiają tam wypłatę, kasę i powiedz im to, żeby oni to dobrze robili. Powiem ci tak, Sinek podaje mnóstwo różnych przykładów na temat ludzi, którzy są super performance albo są tylko lojalni, a skillowo tacy sobie. I on uważa, że ludzi się przyjmuje tych, którzy wierzą w firmę i wierzą w tą ideę, a skillów można nauczyć, można ich wysłać na kurs i tak dalej. Ja powiem tak, ja teraz przyjąłem taką metodykę, że każdy pracownik nowy dostaje 3 książki. Musi je przeczytać. Na rozmowie, czy już jak pracują? Nie, jak już podejmuje decyzję po rozmowie, że spróbujemy, dostaje
grę nieskończoną, grę bez końca Sineka, zaczynają od dlaczego i to jest marketing Seta Godina, który mówi o tej niszy i o tych zachowaniach, żeby... Po prostu my też tak działamy, że my chcemy tylko klientów, którzy wierzą w nasze produkty i w nas, czyli my chcemy ludzi, którzy czytają lub oglądają, bo im napisaliśmy 400 wpisów blogowych, tak, artykułów i nakręciliśmy kilkadziesiąt filmów. I mój klient jak dzwoni, to mówi tak: dzień dobry panie Jacku, znam pana z YouTube'a. Okay, przekonał mnie pan. To jest marka osobista, o tym nie możemy zapominać. W ogóle o tym nie myślimy. Ale... Ja wiem, że tak się stało, tak? Tak. Ale to było zupełnie nie... Efekt uboczny. Efekt uboczny, tak? Idea była taka, że przekazujemy wiedzę. My mamy kilka takich playlist. Jedna to jest o materacach przed tablicą. Tłumaczę wszystko, dynamikę, całe wszystkie zasady, ceny, no wszystko. Jesteśmy bardzo transparentni. My jako jedyni w branży mówimy, co mamy w środku materacu, warstwa po warstwie i która za co odpowiada, bo pianka tak naprawdę to jest konkretny parametr. HR 30-100 to jest pianka wysokoelastyczna, 30 gęstość, 100 twardość. A oni piszą tylko na przykład 30, albo piszą pianka soft touch, albo nie wiem, jakaś tam wymyślona nazwa, phone sensitive, allergy, albo tam neutral, albo... Ładnie brzmi. Ładnie brzmi, klient nic nie wie, kupuje i to wszystko. Więc ta branża się na pewno zmieni. Ktoś musiał, bo wiesz, wszyscy mówią, że muszą coś zmienić, ale nie teraz, tylko jak przyjdą nowe pokolenia. Nie, zmianę trzeba zrobić dzisiaj, teraz, now. Albo nigdy. Bo nowe pokolenia nie będą chętne też, żeby walczyć, szczególnie nowe pokolenia teraz, tak jak wiesz, no zetki nie są takie skłonne do zmian, tak? Bo to zmiana wymaga odwagi, tak? Ten cel, który sobie bardzo daleko ustawisz, on jest zawsze trudno osiągalny. Zawsze jest w kontrze do status quo. No bo ono jest zmianą, wiesz. Think Different Apple'a też było czymś zupełnie innym, tak? To on wymusił na dostawcach to, że muszą się podporządkować pod iPhone'a, a nie stworzył iPhone'a, który będzie zgodny tam z Horizonem czy AT&T. To on wymusił na AT&T zmianę myślenia, że to dostawca sprzętu będzie teraz decydował. I tutaj też trzeba to zmienić. Do tej pory ludzie chodzili do sklepu. Przestaną chodzić do sklepu. W Stanach się to zmienia, bo jest Amazon. Dużo ludzi kupuje na Amazonie wszystko, więc kupują też materac, bo mają możliwość zwrotu. W Niemczech też już powstała firma Bed 1, zresztą właścicielem jest Polak, Adam Szpet, tak? Więc wszystko się powoli zmienia. I teraz pytanie, kto się odważy zrobić rewolucję? My się odważyliśmy nie dlatego, że chcemy tej rewolucji, tylko że chcemy ocalić konsumenta. On dzisiaj jest po prostu sponiewierany, brzydko mówiąc. No wbiłeś tutaj kilka szpilek w branżę. Branży? Tak. Znaczy, wiesz, podejrzewam, że nawet ten mój słynny Seth Godin mówi, jak ktoś chce otworzyć biznes, a propos biznesu, otwierania, znajdź najbardziej nieuczciwą branżę, wejdź do niej i mów prawdę. Tak? Bo to będzie nisza. Bo on mówi zawsze o niszy. On zawsze uważa, że nisza jest najważniejsza. Bo lepiej mieć lojalnych klientów niż nielojalnych klientów. I 100 lojalnych wystarczy, nie musisz mieć 1000 zmanipulowanych. Jacku, to ostatnie pytanie na dzisiaj, bo widzę, że masz dużo doświadczenia. Myślę, że się spotkamy jeszcze, bo to ciekawe. Sam się uczę jako przedsiębiorca z tych twoich doświadczeń. Ostatnie pytanie, branżowe niech ono będzie, bo troszkę obserwowałem, co robicie. Dlaczego wy macie w ofercie tylko jeden materac? Ja kupowałem ostatnio materac i jak ja zobaczyłem to, ile ich jest na rynku i tam były argumenty, że tego tyle musi być, różnych modeli. Leżałem w sklepie przez 20 minut na różnych i dalej nic nie wiedziałem, no bo skąd miałem wiedzieć, położyć się 2 minuty na każdym. No co miało mi pokazać? No pokazać, że oni o mnie dbają, albo przynajmniej próbują, ale to nie wyszło. No i po prostu wybrałem któryś. Śpi mi się dobrze, ale nie wiem, czy najlepiej. Dlaczego wy macie tylko jeden? Wiesz co, to jest teraz też znowu Sinek, bo Sinek wiele przykładów podaje, opierając się o Apple'a. Tak? Apple wie, dlaczego to robi. I w Apple'u też masz tylko iPhone'a co jakiś czas wypuszczanego, bo technologia się rozwija, więc oni jako technologiczna spółka będą wdrażali nowe systemy, tak? No teraz wdrożyli AI i tak dalej, i tak dalej. Ale oni wiedzą, dlaczego mają ten jeden iPhone, a nie mają ileś tam modeli smartfonów. I teraz, jeżeli uwierzysz w to, że ten iPhone jest najlepszy, to tak naprawdę w ogóle nie bierzesz pod uwagę tego, że są jakieś inne, tak? My jesteśmy przekonani do tego,
że nasz materac jest rzeczywiście, nie mogę powiedzieć najlepszy, bo nie ma takiej kategorii najlepszy, ale na 100% jest najbardziej funkcjonalny. A w materacu najistotniejsze jest to, że każdy klient ma potrzeby. Tak, 20 potrzeb, 30 potrzeb. Jeden chce łatwo się przekręcić, drugi nie chce się pocić, trzeci chce usiąść na krawędzi materaca i sobie założyć skarpety, więc chce, żeby ta krawędź jakaś tam była i tak dalej, i tak dalej. Jeden chce, żeby był elastyczny pokrowiec, bo nie może wybudzać partnerki i na tym to polega. I teraz, jeżeli stworzymy materac, który będzie najbardziej funkcjonalny, będzie miał funkcjonalności 30 i te 30 funkcjonalności zabezpieczy najwięcej potrzeb klientów, to znaczy, że jest to najlepszy materac na rynku. Przez to, że nie można zweryfikować jakości w sklepie, bo my siadamy, kładziemy się na 15 minut, a tak naprawdę chodzi o to, żebyśmy zasnęli, żeby to mózg zresetował nam mięśnie, spowolnił nam pracę serca, zmieniał nam pozycję, bo coś uwiera, to musimy się na nim przespać. Dlatego my dajemy test 100 dni. I teraz w branży na materace wysyłane przez internet, gdzie jest obowiązek jak gdyby 14 dni, my wydłużyliśmy do 100 dni, to wraca około 5% materacy do 10%. Tak się mówi w Stanach i w Europie, że to jest dobry wynik. U nas wraca 0,03, czyli 3 sztuki na 1000. A tam może wracać nawet do 50 sztuk. Badania wskazują, że materace kupowane w sklepie, gdyby było można oddać, wracałoby do 50%. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ jak wchodzisz do sklepu, to sprzedawca chce sprzedać, bo jest sprzedawcą. On sprzedaje obce produkty. Chce sprzedać produkt, na którym najwięcej zarobi, bo przecież ty i tak nie oddasz tego materaca. Więc nie ma wiedzy i nie chodzi z tobą i nie dobiera dla ciebie idealnego, tylko jak się zapyta w pierwszym albo w drugim pytanie, jaki jest pana budżet, to zaprowadzi cię do materaca o budżecie, który będzie dla ciebie wyższy i ciebie do niego przekona, ale wie, że na tym materacu ma największą marżę. A już dramatem jest w branży tak zwany name game, czyli gra imion. Polega to na tym, że jeżeli jeden producent dostarcza do salonu materace, dostarczył 10 materacy, one się nazywają Kraków, Katowice, Warszawa, Poznań, Bytom, obojętnie, tak? I na te materace w całej Polsce jest stała cena i stały rabat 5%. Nie można dać więcej, bo by się pozabijali sprzedawcy. Ale sprzedawcy mówią do tego producenta, wiesz co, zrób nam te same 10 materaców, ale damy nazwy storczyk, tulipan, kaktus, nie wiem, nazwy kwiatów. I przychodzisz ty i pytasz się, że chcesz materac za 4000. I oni mówią tak, wie pan co, tu jest za 3000 Kraków, mogę panu dać 5%. Ale tu mam kaktus, który kosztuje 4200, ale jest lepszy i dam panu 10%. To co ty wybierasz? No wybierasz kaktus, bo jest lepszy i masz większy rabat. To jest dokładnie ten sam bliźniaczy materac, tylko pod inną nazwą. I teraz tak, w Stanach można o tym oficjalnie mówić, w Niemczech to jest zakazane, a w Polsce hulaj dusza. Więc to jest dla mnie, z punktu widzenia przedsiębiorcy i użytkownika i konsumenta, to już jest wręcz prokuratura, bo to jest świadoma zmowa producenta ze sprzedawcą, żeby oszukać klienta. Tak? W innych branżach tego nie ma, bo zawsze komputer sprawdzisz, jaki ma dysk, jaką ma kartę jakąś tam sieciową, zawsze są jakieś różnice do zweryfikowania. A tutaj przez to, że producenci mówią, że jest tajemnicą, co jest w środku, naruszają prawo. I teraz tak, czy jest aspekt społeczny naszego działania? Gigantyczny, bo my ludzi edukujemy, jak to zweryfikować, o co się pytać, jak nie dać się oszukać i jak kupić dobrze. Także ten cel nasz, edukacja, bo nam wyszło, że my jesteśmy edukatorami, my nie produkujemy materacy i poduszek. To było, jak gdyby z value proposition, my edukujemy ludzi. I to jest taka satysfakcja, wiesz, dla każdego, każdy pracownik się rano przychodzi i nagrzewa, bo my musimy im pomóc. Tak? My nie tańczymy, mówimy, że im tak, bo już znałem takie firmy, ale generalnie tak to jest. Po prostu
u nas team to nie są ludzie, którzy razem pracują, to są ludzie, którzy sobie ufają. To jest tak jak u Cineka. Oni sobie tak ufają i tak się motywują, żeby pomagać, że tworzą grafiki, animacje, filmy, tylko po to, żeby ratować tego konsumenta. Tak jak my w temacie finansów również nie sprzedajemy, często mamy pytanie, dlaczego wy robicie to wszystko za darmo? No to my odpowiadamy, mamy nawet takie filmy, więc my edukujemy w kwestii finansów, wy edukujecie w kwestii zdrowia, co też jest częścią naszego kanału, więc na zakończenie, Jacku, powiedz, gdzie edukujecie? Zaproś na swój kanał na YouTubie, bo wiem, że to jest jedno z głównych miejsc. Głównym miejscem to jest oczywiście YouTube, tak? I to jest kanał onsen.eu, ale proponuję, żeby odwiedzić stronę onsen.eu, bo tam można się dużo rzeczy dowiedzieć i poczytać też i pooglądać jakieś grafiki, żeby sobie... Przez to, że to jest tak magiczny produkt, bo go kupujemy raz na 10 lat i tak naprawdę nic o nim nie wiemy. Jak kupujemy samochód, to obejdziemy wszystkie salony, tak jak ty tego Mercedesa, to pewnie zastanawiałeś się nad Audi, tam BMW i innymi. Tak tutaj to po prostu, wiesz, ci ludzie nie mają gdzie tego zweryfikować. Także na onsen.eu tam wszystkiego się dowiecie i zobaczycie, jak to funkcjonuje. A tak tylko powiem, że będziemy prowadzili taki kanał właśnie cinekowy, będziemy w ogóle mieli podpisaną umowę współpracy, bierzemy udział bezpośrednio u Cineka w webinarach, a teraz będziemy takim prawdopodobnie krajowym, jak gdyby ambasadorem ideałów Cineka, bo on otworzył w ogóle teraz takie coś, co się nazywa Optimism Company, czyli właśnie tworzenie firm opartych o jego ideały, które są tak nafaszerowane optymizmem i troską o człowieka i o to dlaczego w ogóle, tak? No proszę, Optimism Company. Optymizmu można się nauczyć. Taką książkę mam na swojej półce w domu. Z tego co pamiętam, napisaną przez chyba Kubę Bączka i jeszcze jednego psychologa. Nie pamiętam, ale tak mi się skojarzyło. Bardzo optymistyczny edukator w kwestii zdrowia, dla którego numerem 1 nie są pieniądze. Dziękuję, Jacku, za spotkanie. Dzięki bardzo. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Cześć. Dziękujemy, że byłeś z nami. Jeśli wciąż odczuwasz dreszcz emocji po naszym show, nie krępuj się pokazać nam tego palcem w górę i zasubskrybować kanał, abyś nie przegapił kolejnych filmów. Nie zapomnij też zanurzyć się w wcześniejszych odcinkach na naszym kanale lub posłuchać ich w formie podcastu. Do zobaczenia!